Siemanko, witam wszystkich menadżerów Speedway Managera, witam wszystkich widzów, zapraszam na SM Akademię. Ten odcinek, a w zasadzie taka miniseria, może 2-3 odcinków będzie poświęcona adeptom. Trochę nawiązując do tego, jak szkolić tych adeptów, nawiązując też do pytań, czy można wyszkolić, nie wiem, za każdym razem naprawdę z danego rocznika, powiedzmy sobie, dobrego zawodnika, czy też nie, jakie są możliwości, kombinacje i tak dalej. Ja generalnie podzielę się z Wami swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o grę Speedway Manager. Oczywiście to nie jest patent, to nie jest coś takiego super ekstra, natomiast mam nadzieję, że będzie to ciekawa seria. Jeżeli chodzi w ogóle o szkolenie adeptów, to zacznijmy od tego, że aby ich szkolić na wysokim poziomie, tak też jest w topowych ligach, generalnie każdy menadżer praktycznie posiada klub partnerski. Czym jest klub partnerski? Generalnie zasada jest taka, że oczywiście mamy klub główny, w moim przypadku jest to drużyna Nowa Huta Ninjas, natomiast klub partnerski, który zgłaszam na support, że mam chęć otworzenia albo chcę taki klub otworzyć, ważne tutaj jest, aby nazwa była taka sama albo zbieżna, na przykład Nowa Huta Ninjas 2 albo w tym przypadku Nowa Huta Cats. A więc ten klub partnerski ma spore znaczenie. Oczywiście każdy ma swoją motywację do otwarcia klubu partnerskiego. Moja motywacja jest taka, aby właśnie w klubie partnerskim objeżdżać zawodników, małolatów po prostu, tak, 20-kilkulatków. Teraz jeszcze opcja przebudowy toru nawierzchni powoduje, że mamy trochę większe możliwości, jeżeli chodzi właśnie o szkolenie. Natomiast nie nastawiam się na to, aby mój klub partnerski rywalizował w drugiej, w pierwszej lidze. Nie, każdy ma swoją motywację, moja jest akurat tutaj taka, jaką określiłem. A więc Nowa Huta Ninjas to klub główny, Nowa Huta Cats to klub partnerski. No i przejdźmy sobie teraz właśnie do adeptów, czyli do zawodników od 10 do 15 roku życia, którzy jeżdżą, których możemy rozwijać, rywalizują również w lidze adeptów, mogą jeździć w turniejach par, czy też w zawodach Supporter Grand Prix. No właśnie, taka ciekawostka, kiedy mamy tutaj ten znaczek, zawodnik jest zajęty. Warto czasem przeczytać te komunikaty, które są na dole. Mam nadzieję, że też z nich korzystacie. Natomiast wracając tutaj do tego adepta, czy w zasadzie do całej drużyny adeptów, to można podglądnąć. Ja tutaj celowo wyświetlam, nie wiem, waleczność i koncentrację, aby było widać, ponieważ ma to dla mnie spore znaczenie. Oczywiście też prowadzę selekcję i dobór tych adeptów. Tak naprawdę w moim przypadku mniejsza ilość adeptów powoduje większą dyscyplinę tego, że jestem w stanie postawić na 1-2 zawodników, których naprawdę staram się maksymalnie rozwijać, bo żeby dorównać do czołówki, to tak należy po prostu postępować. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda w topowych ligach, jak szkolą menadżerowie z pierwszych, drugich lig. Natomiast zanim tak naprawdę wybierzemy tego adepta, albo zanim zawodnika przyjmę do drużyny adeptów, to zacznijmy sobie od tego, że należałoby wybrać odpowiedniego kandydata. I tutaj mam już kilka takich informacji, kilka swoich spostrzeżeń, albo nie wiem, zasad, którymi się kieruję. Co do zasady raczej zawodników z talentem 7 i 8 staram się nie brać. Tutaj takie propozycje mogą pojawić się od skauta. Natomiast zawsze mogę tutaj dobrać sobie, wybrać utalentowanego adepta prosto ze szkółki Slamera, Sławka Drabika. Pozdrawiamy naszego ambasadora. A więc za te 19 speedcoinów mamy kandydata. Ale dobra, mamy już tych kilku kandydatów, więc możemy coś sobie wyselekcjonować i coś przebrać. I teraz tak, pewnie nie jest to tajemnicą, a jeśli jest, to już nie będzie, że w zasadzie, jak widzicie, mamy pewne parametry ukryte. W zasadzie 2 są widoczne, a 3 są niewidoczne i też nie zawsze jest widoczny talent tego zawodnika. Natomiast suma refleksu, waleczności i koncentracji u takiego kandydata da nam zawsze 150. Czyli jeśli wiem o tym, że tutaj jest 77, to pozostałe 73 punkty rozłożą się pomiędzy waleczność i refleks. A zwracając uwagę na to, że jednak cenię sobie wysoką waleczność i koncentrację, więc taką też musi mieć kandydat, którego przyjmę do szkółki. Więc typuję. Na pewno będę typował Romańczuka, który ma który ma refleks na poziomie 15 punktów. Co do zasady ja wychodzę z założenia, że im mniejszy refleks, tym dla mnie kandydat jest bardziej atrakcyjny. I tu mam informację o sile, że ma 34. To powiem szczerze, też zapowiada się całkiem obiecująco.
Ok, no to przyjmijmy sobie tutaj Romańczuka. W sumie specjalnie go kilka dni trzymałem, żeby przyjąć na potrzeby tego odcinka. Czy jeszcze jakiegoś kandydata możemy przyjąć? Powiedzmy, no co do zasady mówiłem, że tego z talentem 7 nie. Tutaj obstawiam, że niska koncentracja to też no, pewnie będzie refleks duży, a akurat na tym mi jakoś szczególnie nie zależy. No więc jakby rezygnuję z tych kandydatów. Czy jest jeszcze któryś? Już nie będziemy tego robić, ale no generalnie rzecz biorąc, nad pozostałą resztą można się zastanowić. Ok, nie będę teraz tej selekcji przeprowadzał. Ale wróćmy sobie do naszego kandydata, którego przyjęliśmy. No właśnie, mamy go w drużynie adeptów. Romańczuk. Lech Romańczuk. Zobaczmy, co tutaj jest. Waleczność, koncentracja nieźle. No i są też pozostałe parametry, jak przywództwo, presja, agresja czy lojalność. No i przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o dobór cech, całkiem mi to naprawdę odpowiada. Waleczność, koncentracja też. A więc jak widać opłaciło się na potrzeby tego odcinka, tego zawodnika trzymać. No pewnie zobaczymy, jak się będzie rozwijał, jakie będzie miał przyrosty. No bo to jest też kolejna ważna sprawa. Kiedy już tego adepta mamy przyjętego do naszej szkółki, no to przede wszystkim zadbajmy o jego trening. Ja co do zasady w ogóle, jeżeli mówimy tutaj o treningu dla zawodników, czy to adeptów, czy to seniorów, ja zaczynam od 100%, potem koryguję w trakcie sezonu, jeżeli zawodnicy jadą lepiej bądź gorzej, natomiast od w zasadzie 10-latka do zawodnika, który ma 20 kilka lat, raczej utrzymuję tutaj poziomy przyrostów 100%. Ale tak jak mówię, koryguję w momencie, kiedy okazuje się, że na przykład zawodnik no, ma kiepski sezon, jest całkiem nieźle wyszkolony i jedzie piach. A więc zadbaliśmy o trening i myślę, że kolejną tutaj ważną kwestią jest to, aby obserwować teraz tego zawodnika, jakie on będzie miał po prostu przyrosty na treningach. To jest bardzo ważna i istotna kwestia. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy raportach treningowych, raporty treningowe dostępne są dla kont premium. No, co do zasady też nie da się ukryć, że aby też miało rozwój, sens naszego adepta, no to musi on jeździć w turniejach par i w zawodach Speedway Supporter Grand Prix, no co wiąże się z kontem premium i supporter. Zresztą przy tej okazji wszystkim supporterom i posiadaczom kont premium bardzo dziękujemy, bo to jest Wasze wsparcie, dzięki któremu możemy rozwijać tą grę. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do konkretu, a więc mamy raporty treningowe, trening ogólnorozwojowy, trening na torze. Możemy zwracać uwagę na to, jak nasi zawodnicy się rozwijają. Ja tutaj celowo wrzuciłem tych swoich kilkunastolatków, no bo zwracam uwagę, aby siła, wytrzymałość czy refleks no, rozwijał się na poziomie 0,3 i więcej. Polecam, to ma znaczenie, ten zawodnik wtedy zdecydowanie szybciej osiągnie te parametry, czyli siłę, wytrzymałość i refleks na poziomie 100%, a to jest istotne, jeżeli znowu chce się rywalizować na wysokim poziomie. Tam naprawdę zawodnicy są wytrenowani, wyszkoleni na żyletki. Wracając do tematu związanego z adeptem, przejdźmy sobie jeszcze do tematu kadry. No i właśnie, zasygnalizuję tutaj taką kwestię, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy akurat po meczu ligowym w Lidze Adeptów, ale o tym powiemy sobie w kolejnym odcinku. Natomiast w tym momencie, zwracając uwagę właśnie na tych adeptów, mam 3 z rocznika. No właśnie, w tym momencie no na pewno tych 3 zawodników nie dowiozę na wysokim poziomie, no więc będę musiał wcześniej czy później się zdecydować po rozwoju, obserwując jak ten zawodnik się rozwija, jakie ma przyrosty na treningach, na treningu, no i zaczynać go pomału objeżdżać w zawodach. Ale o tym właśnie, jak objeżdżać tego zawodnika w zawodach, myślę, że właśnie już powiemy sobie w kolejnym odcinku. Natomiast bardzo ważne, to co też powiedziałem, turnieje par czy Supporter Grand Prix, aby tego zawodnika rozwijać na odpowiednim poziomie. Tymczasem chciałem podziękować za ten odcinek, chciałem Wam też podziękować za wszelkiego rodzaju subskrypcje, lajki, udostępnienia. Mam nadzieję, że ten materiał jest pomocny. Pamiętajcie, że rozwijamy się przede wszystkim dla Was. Dzięki za ten odcinek, do następnego, cześć!